Co łączy chińską fabrykę, kanadyjski las i pingwiny na zapomnianej przez Boga wyspie niedaleko Antarktydy? Donald Trump wszystkim wystawił albo chce wystawić rachunek, bo na niemal każdy problem ma jedno rozwiązanie – cła. To jest podcast Świat. Latem 2026 roku dym z kanadyjskich pożarów przechodzi nad dużą część Stanów Zjednoczonych. W wielu miastach pogarsza się jakość powietrza. Donald Trump oskarża Kanadę o zaniedbania. Zapowiada też, że koszt zanieczyszczenia doliczy do ceł na kanadyjskie towary. Nie podał stawki, nie przedstawił konkretnego mechanizmu. Osobne cło na dym jeszcze nie istnieje. Ale ta groźba nie wzięła się znikąd. Trump od dawna używa dostępu do amerykańskiego rynku, żeby wymuszać decyzje, które mają niewiele wspólnego z klasycznym handlem. Czasem ta metoda naprawdę działa. Zagraniczni przywódcy dzwonią do Waszyngtonu, składają nowe deklaracje i próbują unikać gospodarczego bólu. Problem zaczyna się wtedy, gdy sukces negocjacyjny zostanie pomylony z rozwiązaniem problemu. W tym odcinku dowiesz się, dlaczego inne państwa się aż tak boją tych ceł, dlaczego Trump tak często może ogłaszać sukces i kto ostatecznie płaci rachunek, który prezydent rzekomo wysyła za granicę. Najpierw najprościej jak się da. Cło to dodatkowa opłata pobierana, gdy zagraniczny towar wjeżdża do kraju. Amerykańska firma sprowadza produkt z Kanady. Towar musi przekroczyć granicę, a firma musi dopłacić. Państwa od dawna używają ceł, żeby chronić własny przemysł albo odpowiadać na nieuczciwy handel. Trump zobaczył w nich jednak jeszcze coś znacznie potężniejszego. Skoro firmy z całego świata potrzebują amerykańskich klientów, dostęp do rynku USA może służyć jako narzędzie presji. Nie trzeba wysyłać wojska, nakładać klasycznych sankcji. Wystarczy zagrozić, że towary innego państwa staną się w Ameryce zbyt drogie. Na początku 2025 roku Trump nałożył dodatkowe cła na towary z Kanady, Meksyku i Chin. Biały Dom nie tłumaczył ich wyłącznie warunkami handlu. W uzasadnieniu pojawiały się fentanyl, przemyt narkotyków i nielegalna migracja. Przekaz był brutalnie prosty. Nie zatrzymujecie problemu? No to wasz eksport zapłaci. To nie była już tylko polityka handlowa, to była windykacja. Trump potraktował sąsiednie państwa jak firmy, które nie wykonały usługi. Problem przeszedł przez granicę, no więc ktoś musi dostać fakturę. Potem lista rachunków zaczęła rosnąć. Indie kupują rosyjską ropę, dostają dodatkowe cło. Biały Dom nie akceptuje działań brazylijskich władz. Amerykański rynek staje się narzędziem nacisku. Kanada nie zatrzymuje dymu z lasów, Trump sięga po taryfy. W 2025 roku na liście objętych opłatami znalazły się nawet wyspy Heard i McDonalda. To jeden z najbardziej odległych zakątków świata. Nie ma tam stałych mieszkańców. Są lodowce, foki, ptaki i ogromne kolonie pingwinów. Nie wiadomo, czym dokładnie pingwiny miałyby zagrozić amerykańskiej gospodarce, ale dostały 10%. To był efekt automatycznie zastosowanej listy, nie osobista wojna Trumpa z pingwinami. Jednocześnie trudno o lepszy symbol tej polityki. Świat jest wielką tabelą. Każdy kraj i każde terytorium ma swoją rubrykę. Jeśli wynik się nie podoba, pojawia się opłata. W listopadzie 2024 roku po zwycięstwie Trumpa w wyborach Mariusz Wolf, polski amerykanista i politolog z Nowego Jorku, mówił w podcaście Świat, dlaczego taki język trafia do jego wyborców. Przede wszystkim na tej warstwie językowej. Donald Trump używa bardzo prostego języka. Może to świadczyć o różnych rzeczach, ale rzeczywiście on takiego języka używa. Ktoś, kto zna troszeczkę język angielski, na pewno jest w stanie się ze mną szybko zgodzić, że to rzeczywiście jest prawda. I on w pewnym sensie, świadomie czy nie, mówi do większości swoich wyborców ich własnym językiem. Trump nie obiecuje wieloletniego procesu, którego wynik będzie można ocenić za dekadę. On mówi, oni nas wykorzystują, ja ich przycisnę, a oni zapłacą. I to działa, bo zamienia skomplikowany problem w historię, którą można opowiedzieć w 3 zdaniach. Ale sama prostota oczywiście nie wystarczyłaby, gdyby wyborcy w Stanach Zjednoczonych nie wierzyli, że Trump potrafi zamienić groźbę w rezultat. Dr Mariusz Wolf zwraca uwagę, że Amerykanie są mocno podzieleni, ale część niezdecydowanych wyborców podjęła w 2024 roku bardzo pragmatyczną decyzję. Wydaje mi się, że Amerykanie jako naród, jako całość, tak jak bardzo jest wewnętrznie podzielony,
to jednak są ludzie bardzo pragmatyczni. I doszli do wniosku, oczywiście ci, którzy byli być może niezdecydowani, doszli do wniosku, że to Donald Trump będzie w stanie lepiej spełnić obietnice, które on im proponuje. Cła wyglądają jak spełnianie obietnic w czasie rzeczywistym. Prezydent wykonuje ruch, druga strona reaguje. Trump może powiedzieć, że Ameryka przestała prosić i zaczęła dyktować warunki. I właśnie dlatego tej polityki nie można zbyć żartem, nawet jeśli czasem prowadzi na wyspę zamieszkaną przez pingwiny. Wyobraźmy sobie kraj, którego gospodarka zarabia miliardy na sprzedaży do Stanów Zjednoczonych. Pewnego dnia Trump zapowiada, że za kilka tygodni produkty z tego kraju zostaną objęte cłem w wysokości 25%. Nie trzeba czekać, aż opłata zacznie obowiązywać. Firmy natychmiast sprawdzają, ile zamówień mogą stracić, banki przeliczają ryzyko, politycy z regionów przemysłowych zaczynają naciskać na własny rząd. Premier jeszcze przed wejściem taryfy wie, które fabryki mogą ograniczyć produkcję i ilu ludzi może stracić pracę. I na tym polega realna siła tej metody. Cło nie rozwiązuje problemu, który Trump wskazał. Tworzy za to nowy problem, którego druga strona nie może zignorować. Dobrym przykładem są tutaj Indie. W 2025 roku Trump nałożył dodatkową 25% taryfę na indyjskie towary. Oficjalnym powodem były zakupy rosyjskiej ropy. Nie był to więc spór o jakość produktów ani dostęp amerykańskich firm do indyjskiego rynku. Trump użył handlu, żeby wpłynąć na decyzję geopolityczną Delhi. Kilka miesięcy później Stany Zjednoczone zniosły dodatkową opłatę. Biały Dom przekonywał, że Indie zobowiązały się zatrzymać zakupy rosyjskiej ropy. Groźba utraty amerykańskiego rynku należała do najcięższych kart na stole. Podobny mechanizm działał wobec Kanady i Meksyku. Trump ogłaszał karę za niewystarczające działania na granicy oraz w sprawie fentanylu. Później pojawiły się nowe deklaracje. Zwiększona obecność służb albo obietnice ściślejszej współpracy. Prezydent zawieszał część taryf i przedstawiał wynik jako dowód skuteczności nacisku. Ta konstrukcja jest dla niego politycznie idealna. To Trump ustala wysokość groźby. To on określa, czego oczekuje od drugiej strony. I to on decyduje, kiedy ustępstwo jest wystarczająco duże, żeby ogłosić zwycięstwo. Nie oznacza to, że każde ustępstwo jest fikcyjne. Czasem rządy naprawdę zmieniają decyzje, wysyłają dodatkowych funkcjonariuszy albo podejmują kosztowne zobowiązania. Problem polega na czymś innym. Ustępstwo nie jest tym samym, co rozwiązanie. Można zwiększyć liczbę służb na granicy, ale nie sprawić jednym podpisem, że migracja znika. Można ogłosić nowy plan walki z fentanylem, choć narkotyk nadal trafia na amerykańskie ulice. Trump może więc wygrać rundę negocjacji, ale problem dalej jest nierozwiązany. I właśnie wtedy pojawia się pokusa, żeby sięgnąć po cła ponownie. Skoro narzędzie wywołało ruch raz i przyniosło skutek polityczny, może zadziałać także w sporze dotyczącym polityki wewnętrznej innego państwa, a nawet wobec pożaru lasu. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski. W przypadku Brazylii cło zaczęło wyglądać jak mandat za polityczne nieposłuszeństwo. Biały Dom uzasadniał dodatkowe taryfy własną oceną działań brazylijskich władz wobec amerykańskich firm, wolności wypowiedzi i byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Ja tylko przypomnę, obecnie w Brazylii rządzi lewica i prezydent Lula, a prezydent Jair Bolsonaro został odsunięty od władzy, bo przegrał wybory, a wcześniej należał do zwolenników Trumpa. Teraz, ponieważ ma zarzuty czegoś w rodzaju szturmu na Kapitol, no to Trump uważa, że jest sankcjonowany i szykanowany. Stany Zjednoczone próbowały wykorzystać dostęp do własnego rynku, żeby wpłynąć na decyzje podejmowane wewnątrz innego kraju. Cło przestało być więc wyłącznie odpowiedzią na problem handlowy. Stało się narzędziem karania za politykę. Bo w systemie Trumpa granica między taryfą, sankcją, presją dyplomatyczną zaczyna się zacierać. Liczy się przewaga, jaką daje amerykański rynek. Jeśli drugie państwo chce na nim zarabiać, Waszyngton może podnieść cenę wejścia na ten rynek. A potem pojawił się przeciwnik, którego nie da się zaprosić do gabinetu owalnego. Dym. W Kanadzie płonęły lasy. Wiatr przenosił zanieczyszczenie przez granicę. W amerykańskich miastach pojawiły się ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza. Trump szukał adresu, pod którym można wysłać fakturę. Kanada nie wyprodukowała dymu jako towaru. Nie załadowała go do kontenera. Nie sprzedała go amerykańskiej firmie. Atmosfera po prostu nie uznaje granic państwowych.
W logice Trumpa zjawisko można było jednak potraktować jako wadliwą dostawę. Dostawca – Kanada. Odbiorca – Stany Zjednoczone. Szkoda – trudna do wyliczenia. Odpowiedź – doliczyć koszt do ceł. To brzmi jak czarna komedia, ale po drugiej stronie granicy trwała prawdziwa katastrofa. W Ontario płonęły ogromne obszary. Ewakuowano odległe społeczności. Do części z nich można było dotrzeć wyłącznie samolotami. Kanada sama ponosiła ogromny koszt pożarów. Premier Ontario odrzucił oskarżenia Trumpa i przypomniał, że gdyby sytuacja była odwrotna, no to Kanada pomagałaby amerykańskiemu sąsiadowi. I w tym momencie zderzają się dwie wizje polityki. Pierwsza zakłada, że wspólny problem wymaga wspólnego działania służb, strażaków, lotnictwa i ekspertów. Druga szuka jednego winnego, którego można ukarać, żeby samemu być czystym. Pierwsza jest powolna i mało widowiskowa. Druga daje konflikt, zdecydowany ruch i obraz prezydenta, który natychmiast reaguje. Politycznie wygląda znacznie lepiej. Ale nie znaczy to, że jest w stanie ugasić pożar. Co więcej, nawet prezydent Stanów Zjednoczonych nie może sam uznać, że każdy problem świata jest stanem nadzwyczajnym i dlatego wolno mu zrobić wszystko, choć pewnie tak mu się wydaje. Bo w końcu ten spór o cła trafił do instytucji, której Trump nie może zagrozić taryfą. Do wprowadzania szerokich taryf Trump wykorzystał pewną ustawę z 1977 roku. Miała ona dawać prezydentowi narzędzia do reagowania na nadzwyczajne zagrożenie gospodarcze oraz zagrożenie bezpieczeństwa. Nie została jednak napisana jako uniwersalna podstawa do opodatkowania niemal całego importu. Trump ogłasza stan nadzwyczajny, wskazuje zagrożenie i uruchamia cła. I w ten sposób problemy dotyczące fentanylu, migracji, deficytu handlowego, czy też pingwinów stały się uzasadnieniem dla kolejnych taryf. Ale problem polega na tym, że w ustawie nie zapisano wyraźnie, że prezydent może nakładać cła na cały świat. Sprawa trafiła więc do Sądu Najwyższego i 20 lutego 2026 roku sędziowie stosunkiem 6-3 głosów uznali, że ta ustawa nie daje prezydentowi takiego prawa. Wyrok oczywiście nie zakazał wszystkich ceł, nie odebrał Trumpowi możliwości ochrony konkretnych gałęzi przemysłu, ani reagowania na nieuczciwe praktyki handlowe. Sąd powiedział coś węższego, ale kluczowego. Ustawa awaryjna to nie jest check in blanco. I wtedy system zaczął działać w drugą stronę. Jeśli cła pobrano bez prawidłowej podstawy prawnej, importerzy mogli domagać się zwrotów. W czerwcu 2026 roku amerykańskie państwo pobrało z ceł 23 miliardy dolarów, a w tym samym miesiącu wypłaciło 49 miliarda dolarów zwrotu, czyli zwróciło 2 razy więcej niż dostało. Państwo oddało o ponad 25 miliardów dolarów więcej niż zebrało. Rachunek wystawiony światu wrócił do Waszyngtonu. To nie oznaczało końca polityki celnej Trumpa. Administracja sięgnęła po inne przepisy wymagające m.in. dochodzeń, wskazania konkretnych praktyk handlowych albo zagrożenia dla określonej branży. Cła pozostały. Skończyła się droga na skróty. Nadal pozostało jednak pytanie znacznie ważniejsze dla zwykłego Amerykanina. Kto naprawdę płaci te cła? A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Trump mówi, że za cła płacą Chiny, Kanada albo Meksyk. To brzmi, jakby amerykański rząd wystawiał fakturę do zagranicznej stolicy. Ale to tak nie działa. Załóżmy, że amerykańska firma sprowadza z Kanady stół wart $1000. Na granicy obowiązuje cło w wysokości 25%. Kto zatem wpłaca $250 amerykańskiemu urzędowi skarbowemu? Nie premier Kanady i nie kanadyjski minister finansów. Płaci amerykańska firma, która kupuje ten stół. No i dopiero później zaczyna się walka o to, kto ostatecznie zostanie z tym kosztem. Importer może próbować wynegocjować niższą cenę u kanadyjskiego producenta, żeby miał z czego zapłacić cło. Producent może się zgodzić na mniejszy zysk. Importer może zmniejszyć własną marżę, czyli mniej zarobić. Ale można też podnieść cenę w sklepie i wtedy część rachunku trafia do Amerykanina kupującego meble. Czyli po prostu za cło płacisz ty w sklepie. Oczywiście nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich produktów. Koszt może zostać podzielony między zagranicznego producenta, importera i klienta. Badanie ekonomistów Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych pokazało jednak, że po cłach z 2025 roku część kosztów stopniowo przeniosła się na ceny w amerykańskich sklepach, czyli na zwykłych ludzi. W przypadku analizowanych produktów sprowadzanych z Chin co najmniej 30% kosztu nowych ceł trafiło do konsumentów.
Rachunek wystawiony Pekinowi pojawił się więc częściowo na amerykańskiej półce. Tego momentu nie pokazują już transmisje z Białego Domu. Kamery widzą prezydenta podpisującego dokument i ogłaszającego karę, ale nie widzą właściciela firmy, który kilka dni później dostaje droższą dostawę. Nie widzą producenta płacącego więcej za części i nie widzą rodziny odkładającej zakup, bo cena jest wyższa. Polityczne zwycięstwo ogłasza się natychmiast. Koszt przychodzi później i bez kamer. To samo może wydarzyć się w przypadku Kanady. Trump może podnieść cenę drewna, stali albo innych produktów. Może zmusić kanadyjskie władze do przedstawienia nowego planu walki z pożarami. Może dostać dodatkowe zobowiązania i przedstawić je jako zwycięstwo. Tyle, że żadna taryfa nie ugasi lasu, który już płonie. Nie oczyści powietrza w Detroit, nie zatrzyma chmury przy granicy. Może natomiast sprawić, że amerykańska firma więcej zapłaci za towar z Kanady. I to jest granica metody Trumpa. Cła naprawdę potrafią zmienić polityczną kalkulację drugiego państwa. Nie są wyłącznie absurdem ani teatralnym rekwizytem. Ale możliwość zadania bólu nie jest tym samym, co zdolność do rozwiązania problemu. Co więc łączy chińską fabrykę, kanadyjski dym i pingwiny na końcu świata? Przekonanie, że skomplikowaną rzeczywistość można zamienić w prostą transakcję. Ktoś szkodzi Ameryce. Ktoś musi dostać rachunek. Trump wraca do tej metody, bo czasami naprawdę wymusza ustępstwa. Daje mu ruch, konflikt i zwycięstwo, które może ogłosić przed kamerami. Ale dym jest dla tej polityki przeciwnikiem idealnym. Nie prowadzi firmy. Nie sprzedaje produktów. Nie potrzebuje dostępu do amerykańskiego rynku. Nie można zagrozić mu utratą klientów, ani zmusić go do podpisania umowy. Ale można ukarać Kanadę, podnieść ceny, ogłosić sukces. Ale cłem nie da się zmienić kierunku wiatru. A teraz pytanie do Ciebie. Czy Trump znalazł sposób na cały świat, czy po prostu wali cłami we wszystko, czego nie rozumie? Napisz w komentarzu jedno słowo, geniusz albo młotek i koniecznie wyjaśnij w jednym zdaniu dlaczego. A jeśli chcesz dowiedzieć się szerzej, dlaczego Trump wygrał w 2024 roku wybory, to zobacz nasz inny film, który wtedy właśnie opublikowaliśmy. Link widzisz teraz na górze ekranu. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, gdzie pokazujemy świat, geopolitykę i to, czego nie zobaczysz w mediach. Jeśli takie odcinki pomagają Ci zrozumieć świat, subskrybuj i powiedz o nas swoim znajomym. A jeśli chcesz dostawać nowe odcinki bez czekania, aż pokaże je algorytm, dołącz do kanału podcastu Świat na WhatsAppie. Link jest w opisie odcinka. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.